Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w podcaście Sherpa Search on Tech. Nazywam się Maciej Szczerba i wspieram firmy technologiczne w rekrutacji ekspertów i menadżerów. W podcaście rozmawiam z moimi gośćmi, ekspertami branży i liderami opinii na tematy z pogranicza biznesu, technologii i rozwoju cywilizacji. Zapraszam Cię do wysłuchania odcinka. Dzień dobry wszystkim Państwu, witam na kanale Sherpa Search on Tech, a dzisiaj mamy lekką przerwę od tematów związanych ze sztuczną inteligencją i taką twardą technologią i wracamy do wątku porad dla menedżerów IT, inspiracji powiedziałbym bardziej niż porad dla menedżerów IT, a dzisiaj moją gościnią jest ekspertka od Service Design i Design Thinking, Martyna Tarnowska, jednocześnie trenerka w tym zakresie i facylitatorka zmian w oparciu o metodę czy myślenie raczej design thinking w firmach. Martyna jest drugim w Polsce Accredited Service Design trenerem i ekspertem. I last but not least w szkole średniej olimpijka z języka łacińskiego, widzisz, jak przejrzałem LinkedIn. Tak, to jest fun fact na mój temat. Bardzo szczegółowy research, bardzo dziękuję za niego. Właśnie czytałem wpis o słowie facylitator, tak, że jest w sumie nieprzetłumaczalne, ale w sumie wcale nie jest anglicyzmem. Myślę, że jak wiele słów, nie musimy szukać jego na siłę adaptacji czy jakiegoś synonimu w języku polskim, ale faktycznie tą facylitatorką się tytułuję, czyli bardzo często prowadzę uczestników, czy w ogóle moich klientów do jakiegoś określonego celu. I tak to właśnie nazywam. Tak, to jest dobre określenie tego słowa, które jest w sumie nieprzetłumaczalne, tak jak sobie myślę, jak różne słowa. Design thinking jest czymś, co w branży technologicznej nie jest wcale tak bardzo znane, nie jest jakby powszechna wiedza na ten temat w przeciwieństwie do takich metodologii, a potem powiemy sobie, czy design thinking w ogóle jest metodologią, tak? Ale jeszcze nie wyprzedzajmy, jak Agile, czy jak Lean Startup, tak? Które się wzięło od Lean Management Toyoty i produkcji samochodów. Jak byś tak opowiedziała laikowi, czym jest design thinking? Myślę, że świetnie można nawiązać do Twojej introdukcji, gdzie powiedziałeś, że robimy przerwę od pewnych bardziej twardych i sztucznej inteligencji i twardych bardziej porad, bo design thinking i ta cała przestrzeń, o której będziemy mówić, czyli właśnie podejście w inny sposób do biznesu i rozwiązywania problemów biznesowych, to jest bardziej ta inteligencja emocjonalna, czyli faktycznie zwrócenie uwagi na pewne komponenty, które pozwalają nam lepiej zrozumieć problemy i wyzwania. I gdybym miała laikowi wytłumaczyć, czym design thinking jest, to prawdopodobnie w ogóle bym nie używała tego nazewnictwa. Uważam, że czasem nawet nie trzeba tych wszystkich rzeczy nazywać, żeby się nimi posługiwać i żeby je wykorzystywać w praktyce, ale jest to po prostu sposób podejścia do rozwiązywania wyzwań. I to mogą być wyzwania biznesowe, na przykład jak możemy sprawić, żeby nasi pracownicy odczuwali większą satysfakcję na etapie onboardingu do firmy, czyli w sumie coś bardzo konkretnego, co może mieć też wymiar biznesowy dla nas, może być też opomiarowany, jakie nam to przynosi rezultaty, ale to może być coś, co na przykład jest bliżej związane z człowiekiem, czyli na przykład jak mogę rozwijać się w zgodzie z moimi celami, ale też na przykład wartościami i aspiracjami prywatnymi. Więc jest to podejście do wyzwania i sposób rozwiązywania i tworzenia, generowania nowych pomysłów, jak możemy temu wyzwaniu sprostać. Jakbyś opisała te takie klasyczne 5 faz design thinking, bo ono jest jakby rozbite na 5 etapów.
Tak, to prawda. Zazwyczaj ten proces w ten sposób wygląda, chociaż tutaj też muszą dać jedną dużą gwiazdkę. Design thinking jest dosyć dużym oceanem, w którym możemy pływać. To znaczy jest to jakiś zbiór postaw i wartości, które możemy wyznawać, ale nie jest on naukowo, udowodnionym procesem, że to musi wyglądać dokładnie tak, krok po kroku. Ja bardzo często wykorzystuję z klientami tylko pewne elementy, narzędzia, albo w ogóle wchodzimy tylko i wyłącznie w pewne fazy. Ale to, o co pytasz, jest niezwykle ważne, bo to pokazuje w ogóle odrębny sposób myślenia i samą tą nowość, tak mi się wydaje, która już taka nowa nie jest, bo ma tak sam w sobie design thinking, jak patrząc od samej historii wstecz, to taki już spory, powiedziałabym, że taki 50-latek spokojnie, który dużo o życiu wie i dużo już przetarł różnych szlaków. Ale wracając, my zazwyczaj i w szkole, później na studiach, później w firmach jesteśmy uczeni takiego sposobu, że jak ktoś nam mówi, słuchaj, mam taki problem, no to idziemy do rozwiązań. Jesteśmy postrzegani jako profesjonaliści, jeżeli ktoś nam od razu na to odpowiada, czyli no dobra, to w takim razie takie mamy rozwiązanie na to. A w design thinking proces wygląda trochę inaczej. Czyli w ogóle zaczynamy najpierw od szerokiego eksplorowania, empatyzacji się z problemem. Czyli jeżeli ktoś mi mówi o problemie, to ja na ten moment jeszcze się wstrzymuję, nie idę do rozwiązań, tylko się w ogóle próbuję zastanowić, bo na czym to wyzwanie polega. Bo jak przychodzi do mnie szef, albo przychodzi do mnie mój pracownik, współpracownik, albo mój podwładny i mówi do mnie, słuchaj, chciałabym, żeby lepiej nam się współpracowało w zespole, to dla każdego to wyzwanie będzie oznaczać coś innego. Więc ten pierwszy etap to jest empatyzacja, czyli przysłowiowe wejście w buty użytkownika, dla którego projektujemy, dla nas, dla zespołu, dla klienta. Następnie mamy etap definicji, czyli zastanowienia się, próby syntezowania, to jak już wiemy tak dużo o tym wyzwaniu, już umiemy go sobie nazwać różnorodnie i mamy dużo zdobytych danych, też czasami wyników badań na ten temat, to co my konkretnie rozwiązujemy, tak? Jak konkretnie dodefiniować to wyzwanie. Później idziemy do etapu, do którego większość moich uczestników zawsze czeka i przebiera nogami na niego, czyli do ideacji, tak zwanego generowania pomysłów. Co ciekawe, zazwyczaj ten proces relatywnie trwa najkrócej, czyli jak cały proces może trwać 2 dni warsztatowe albo w realiach 3 miesiące, to na ideację poświęcamy naprawdę jakieś 10-15% całości, a później po tej ideacji, czyli bardzo szerokim wymyślaniu rozwiązań, przechodzimy do 2 etapów, które są ze sobą bardzo mocno związane i cały czas są w parze, czyli do prototypowania, stworzenia jakiejkolwiek widzialnej, ona nie musi być materialna, może być też wirtualna, koncepcji, stworzenia koncepcji tego, by lepiej zrozumieć nasze rozwiązanie i jego kształt, a następnie do testowania. Czyli to są też takie 2 etapy, które zazwyczaj występują, tak jak powiedziałam, nie w oderwaniu od siebie. Prototypujemy, żeby testować. Później znów prototypujemy, żeby testować. Ale muszę powiedzieć jedną rzecz. To nigdy nie jest tak, że ten proces wygląda tak, że dobra, skończyliśmy 1., 2., 3., 4., 5., jesteśmy w domu, skończyliśmy. Ten proces bywa bardzo nielinearny. To znaczy, że bardzo często wracamy do poprzedniej fazy, coś musimy jeszcze uzupełnić. Okazuje się na przykład przy generowaniu pomysłów, że nie zbadaliśmy jakiejś potrzeby naszego użytkownika. Musimy z powrotem wrócić do empatyzacji, więc traktujmy ten proces jako całkiem niezły drogowskaz, taką pewną mapę, ale to jest pewnie jakiś mit, o którym możemy porozmawiać, albo pewna bolączka. Procesy design thinking bywają nieskończone. To znaczy cały czas teoretycznie pracujemy nad jak najlepszym rozwiązaniem, więc tak ważne jest, jeżeli my jako menadżer, my jako osoba, która zajmuje się jakimś wyzwaniem w firmie, określimy, jaka jest nasza definicja sukcesu. Czyli właśnie wiemy, kiedy ten proces zakończyć. Steve Jobs kiedyś powiedział, że jak chce się dowiedzieć, czego chcą jego użytkownicy, jego konsumenci jego produktów, to staje przed lustrem, patrzy na siebie i się zastanawia, czego on by chciał. I to była fantastyczna metafora, bo Steve Jobs był personą swojego klienta i można było powiedzieć, że był tego archetypem, ale wbrew pozorom i tego, co mówił i on, czy mówił Ford, że nie pytajcie, jakbyśmy pytali naszych klientów, co chcą tak naprawdę, to powiedzieliby, że chcą szybszych koni, bo nie wymyślili jeszcze koncepcji tak doskonałej, jak my wymyśliliśmy, czyli auto. Nie do końca są prawdziwe, w sensie i Steve Jobs i Ford bardzo dużo poświęcali zarówno budżetu, jak i czasu na badanie swoich konsumentów,
Ale zgadzam się z Tobą, że bardzo często czym innym jest pytanie wprost konsumentów, czego chcą, a czym innym jest badanie ich zachowań, potrzeb i ich bolączek. Więc tutaj akurat ja jestem po tej drugiej stronie. Uważam, że im więcej mamy danych, im więcej rozmawiamy z naszymi klientami, nie zapytając wprost, hej, czego chcesz, albo co powinniśmy zmienić, tylko zadając bardziej adekwatne pytania o ich potrzeby i bolączki, o ich ścieżkę klienta, to możemy zdobyć naprawdę więcej ciekawych inspiracji. A poza tym nie zawsze jesteśmy naszym klientem, właściwie bardzo rzadko mamy taką możliwość. A jeszcze mam nieopublikowany tutaj podcast bardzo ciekawy na temat Chin i innowacji w Chinach z Leszkiem Ślazykiem, takim czołowym ekspertem polskim od biznesu chińskiego i od też jakby rozwoju technologii w Chinach. I tutaj żeśmy jakby poruszyli taki ciekawy temat, że Chińczycy mogą wygrać wyścig o rozwój sztucznej inteligencji, dlatego że są niesamowicie klientocentryczni. A Silicon Valley to jest jednak takie coś, że tak po pierwsze tworzymy i platformy i myślimy, że będziemy cały czas fine-tunować tutaj algorytm, ale ogólnie chodzi to o rozwiązanie, prawda, techniczne, ale gdzieś w kulturze Silicon Valley jest ten wzór Steve'a Jobsa, takiego twardego macho, który mówi tak, ja wykreuję potrzebę, tak? A chiński przedsiębiorca siedzi i patrzy, obserwuje. Więc tak jak był taki kiedyś, taki bardzo dobra szwedzka taka komedia, nie wiem czy komedia, a historie kuchenne, gdzie dwóch facetów się zaprzyjaźnia. Przyjeżdża facet z fabryki mebli do rybaka na odludziu i patrzy, jak on chodzi po kuchni. Siedzi na stołku i nie może z nim rozmawiać, żeby zobaczyć po prostu, jak ten rybak po prostu sobie gotuje jedzenie, jak trzeba kuchnię projektować. Bardzo w ogóle ten film polecam, chociaż pewnie jest trudny do dostania gdzieś online. Natomiast wracając, tak, Chińczycy są jak ten facet na stołku, siedzą i patrzą po prostu, co konsument robi, a że danych mają dużo, bo ich jest tak, 4 razy tyle co Amerykanów i 3 razy tyle co Europejczyków, to myślę, że właśnie to jest takie chyba design thinking w praktyce. I jak jestem jeszcze ciekaw, a propos właśnie, bo zacząłem od tego, że dzisiaj jest taki mniej techniczny temat, ale wydaje mi się, że design thinking, słyszałem takie opinie, jest bardzo dobry do zastosowania na przykład, kiedy projektujemy rozwiązanie, które jest obarczone bardzo dużym ryzykiem. Jakbyś się do tego ustosunkowała, na przykład technologie deep tech, tak? Czyli technologie, gdzie inwestujemy w rozwiązanie, gdzie nie mamy żadnego proof of concept i nie wiemy, co będzie. Ja myślę, że bardzo ładnie nam się dzisiaj narracja układa, bo to, co powiedziałeś a propos rynku chińskiego i w ogóle kultury chińskiej, ja bym powiedziała, że to nie tylko klientocentryczność ich bardzo przybliża do design thinking, bo bardzo często, jak dla mnie, zupełnie inna cecha, czyli to, że oni bardzo szybko prototypują i bardzo szybko testują. I bardzo często robią to właściwie równolegle z tym, że dużo pytają, obserwują konkurencję klientów, konsumentów, inne rynki, ale z drugiej strony to nie trwa u nich 3 lata, zanim się zdecydują, dobra, to może spróbujemy to zrobić, tylko oni od razu robią. I to jest ten aspekt prototypowania i testowania, który jest bliski dla agile'u, ale jest też bliski dla właśnie technik projektowania, takim jakim jest design thinking. I myślę, że z tego, odpowiadając na Twoje pytanie, bo ja go nie zignorowałam, tylko wręcz do niego właśnie się odnoszę, wychodzi, że często dla wyzwań, które są chyba nawet szczerze mogłabym powiedzieć, że beznadziejne. Nie wiemy, od czego zacząć. Wydaje nam się, że to ryzyko też popełnienia potencjalnie błędu jest zbyt wysokie, albo właśnie nasza konkurencja też jeszcze nie zaczęła, więc nawet nie mamy jakim benchmarkom się przyglądać. To design thinking i w ogóle techniki kreatywne, bo wiesz, moglibyśmy tutaj, ja bardzo szeroko zawsze polecam, że design thinking to jest jedna ze ścieżek, to jest całkiem niezły zbiór i to jest całkiem fajny sposób, żeby rozpocząć spojrzenie, jak rozwiązywać problemy biznesowe inaczej, czyli właśnie wykorzystując spojrzenie projektantów, bo to o to tak naprawdę tutaj chodzi,
ale powinniśmy nawet szerzej patrzeć po prostu na tak zwany Creative Problem Solving, czyli tak zwany CPS, czyli zupełnie inne podejście do rozwiązywania wyzwań. I wydaje mi się, że to ryzyko się z tym wiąże, że my tutaj robimy szybciej procesy, my szybciej wchodzimy do prototypowania, my może to ryzyko, nie wiem czy zmniejszamy, bardziej bym powiedziała, że często dzielimy, bo możemy zamiast projektu, który bardzo często w korporacjach, z którymi współpracuję normalnie wiem, żeby trwał z 5 lat, zrobić coś w rok i wiedzieć po roku, że to nie jest dobry pomysł i musimy coś zmienić i zupełnie inną ścieżką dojść do tego rozwiązania, albo w ogóle porzucić tą ideę, bo to nie jest czas, to nie jest przestrzeń, to nie jest na przykład dla naszej klienteli najlepsze w danym momencie. Więc wydaje mi się, że to trochę zmniejsza to ryzyko, albo tak jak powiedziałam, dzieli je na inne elementy. Ale tak, to prototypowanie i testowanie jest czymś, co według mnie jest niezwykle przyspieszające i trochę też wyzwalające biznes, że my się już trochę mniej boimy, popełnić wielkich, radykalnych kroków, bo design thinking też sprzyja jak dla mnie ewolucji, a nie rewolucji. To jest według mnie jedna z najważniejszych rzeczy, że my nagle, nawet jeżeli zastosujemy właśnie ten trochę inny sposób myślenia, nie dokonujemy gwałtownych rewolucji u nas w firmie, tylko raczej wiemy, co należy ewoluować, wiemy, co należy zmienić, wiemy, co należy optymalizować i gdzie chcą iść nasi klienci, albo gdzie idzie konkurencja, bo tutaj oczywiście nie chodzi tylko o ślepe patrzenie na klienta i taką ślepą klientocentryczność. Więc myślę, że tak, że to przyspiesza i to zmniejsza ryzyko, odpowiadając na Twoje pytanie. Wspomniałaś o korporacjach. Jak korporacje podchodzą do Niezwykle design? entuzjastycznie. Niezwykle entuzjastycznie. Wydaje mi się zresztą, że to dobrze, ponieważ wiemy często, że jeżeli korporacje przyjmą pewien punkt widzenia i chętnie się w nim orientują, to jest to duża szansa, że będziemy o tym temacie mówić szerzej, że będą na niego większe budżety, a co za tym idzie, będzie się ten temat i profesjonaliści w tym temacie bardziej ekspertyzowali. Przede wszystkim design thinking i różne podejścia w obrębie technik projektowania, czyli chociażby wspomniany na początku przez Ciebie service design, czyli już bardziej metodyka projektowania wykorzystująca też podwaliny innych nauk, jak socjologia, psychologia, ekonomia behawioralna, są na przykład bardzo szeroko stosowane w wszelkiego rodzaju bankowości, co jest według mnie przy branży finansowej niezwykle ciekawe, bo to jest branża chłonna, to jest branża szybko rozwijająca się i faktycznie taka, gdzie my widzimy efekty, czyli gdzie my współpracując z klientami z tej branży, mniejszymi bądź większymi podmiotami, polskimi lub zagranicznymi, widzimy, że usprawnienie zarówno wewnętrznych procesów, bo to tak samo bardzo dobrze działa do usprawnienia wewnętrznych elementów, jak i zewnętrznych dla klientów działa znakomicie. Ale tak, znam wiele korporacji, które uczą się tego, mają osobne projekty, które służą do temu, żeby faktycznie rozwiązywać ich wyzwania biznesowe w oparciu o design thinking, albo inne metody, bo tak jak mówiłam, to nie jest tylko i wyłącznie jeden najlepszy sposób rozwiązywania wyzwań, jednak podejście jest bardzo optymistyczne. A mówiąc o innych metodach, Mhm. design thinking to nie jest metodologia, prawda? To To jest, jest, mhm. to jest sposób myślenia pewien. Ja jestem tego wielkim adwokatem, żeby trochę z tym nazewnictwem faktycznie powalczyć i bardzo często, zresztą może kiedyś jak będę się nudzić, to zrobię takie zestawienie, jak często w literaturze polskiej czy na blogach właśnie się popełnia ten pewien błąd, ale to jest kalka językowa, bo generalnie w języku angielskim w ogóle mamy jedno słowo, czyli methodology, które oznacza zarówno metodologię, czyli naukę o metodykach, jak i metodykę. I tak naprawdę design thinking raczej nie kategoryzowałabym jako metodyki czy metody, to raczej jest po prostu sposób podejścia do rozwiązywania problemów, zbiór różnych ćwiczeń, narzędzi, poglądów. Jest to pewna, oczywiście moglibyśmy powiedzieć, i niektórzy tak nazywają jakiś framework, tak, który został spopularyzowany przez różne szkoły też designu albo później komercyjne firmy, które zaczęły to stosować. I jest to, że tak powiem, w jakiś sposób ten sposób myślenia podobny do myślenia systemowego, tak, że wszystkie elementy są połączone, że analizując jedną część powinniśmy patrzeć na całość. I tak jak myślenia systemowego nie nazwalibyśmy metodą czy metodyką, to tak samo design thinking według mnie nie powinniśmy w ten sposób nazywać, dlatego też, że ta metafora oceanu, o której Ci powiedziałam wcześniej, nie jest chybiona. To jest coś bardzo szerokiego, to jest coś, co jest trochę taką naszą filozofią myślenia, że jeżeli faktycznie stosujemy, czy to wchodzimy w jakiś proces, czy propozycje narzędzi z design thinking, to nie jest tak, że musimy czegoś
kurczowo trzymać i jest to dokładnie jakiś proces, w który musimy wejść, tylko raczej to jest taki narzędziownik, który możemy sobie wziąć i jak mamy konkretny problem, to wiemy, które narzędzie wyjąć i sobie pomóc i rozwiązać jakieś tam wyzwanie biznesowe albo prywatne, tak jak powiedziałam. To jest trochę tak że jak człowieka z IT się zapyta design thinking, to jest taka odpowiedź, a to takie coś z frontendem, coś tam z UX-em. Bo bardzo często to tak jakby mimo wszystko się nam kojarzy, dlatego że w ogóle ta sfera designu jest dla nas postrzegana, że design tak naprawdę, i to jest ta cała rewolucja, która gdzieś tam pojawiła się w latach 90. i firma IDEO ją, czy szkoła IDEO ją zapoczątkowała, że Tak, design zazwyczaj był był zapraszany wózek do końca. sklepowy. Tak, zazwyczaj design był zapraszany na końcu, prawda? Wtedy, kiedy mamy już koncepty, mamy już jakiś solid proof of concept i wiemy, że w to chcemy iść, teraz to nam zróbcie, teraz już nam to narysujcie, teraz nam to wykonajcie. Ale ich pomysł, i tak się wziął faktycznie design thinking, który już miał w ogóle wcześniej o wiele podwaliny. I wiesz, nie musimy tego szukać tak naprawdę w Ameryce, ale o wiele bliżej u nas, na naszym starym lądzie, bo Bauhaus chociażby, czyli jakby w ogóle szkoła rzemieślnicza, która polegała na tym, że łączy artystów, którzy będą rozwiązywać bardzo różne wyzwania polityczne, biznesowe, ale też a propos sztuki, to już jest ta myśl interdyscyplinarności. To już jest Przede to, wszystkim szkoła no architektoniczna, tak? tak, dokładnie, czyli jakby spojrzenie z Niemiecka, zupełnie tak? innej strony. Piękne białe budynki, tak? Dokładnie. W Berlinie, w Rotterdamie, w Tel Awiwie chyba też, tak? Chociaż tam Ale bardziej taka. konstruowane w dosyć ciekawy sposób, który właśnie nie polegał tylko i wyłącznie na sztuce per se, to znaczy my architekci zamykamy się, projektujemy nasze najlepsze rzeczy i tyle, tylko właśnie zapraszanie do tego bardzo interdyscyplinarnych grup, bo widzisz, dobrze, że o tym mówimy, w design thinking jedną z tych wartości kontrowersyjną jest to, że do naszego procesu jakby załóżmy, jeżeli dział marketingu ma wymyślić świetne rozwiązanie, to zazwyczaj dział marketingu się zamyka w pokoju, robią moją znienawidzoną burzę mózgów pod tytułem gadają ze sobą godzinę i wychodzą z jakimś tam szeregiem pomysłów. A w DT właśnie jest zupełnie inna propozycja przejścia przez to wyzwanie, że marketing zaprasza inne działy, zaprasza nawet klientów albo czasami konkurencję. Ta interdyscyplinarność, czyli to, że skoro rozwiązujemy problem biznesowy, zaprośmy do niego ludzi, którzy nie są tylko i wyłącznie z jednej działeczki i patrzą na ten problem, jest niezwykle interesujące. Dlatego dział IT, o którym wspomniałeś, bardzo często jest zapraszany do tego typu procesów, jako eksperci, jako inżynierowie, jako osoby, które mogą powiedzieć już bardzo wcześnie na etapie, wiesz, tworzenia konceptu, słuchajcie, ale ja widzę pewne bolączki, dlaczego to się nie uda, albo moi drodzy, ja wiem, jak powinniśmy do tego podejść. I wiedza tak naprawdę zarówno człowieka, który będzie od spraw technicznych, jak i od człowieka, który będzie od księgowości, jak i człowieka, który później będzie na przykład, jeżeli wymyślamy nowy produkt, od modelu biznesowego i sposobu rozliczania, będzie niezbędna i traktowana na równym poziomie. I to jest kontrowersyjne, no bo my zazwyczaj zamykamy się w bańkach swoich działów. IT lubi pracować z IT, marketing z marketingiem, sprzedaż ze sprzedażą, a zarząd to najlepiej tylko z zarządem. A design thinking to wywraca do góry nogami, bo nagle spotykamy się dokładnie w gronie, nawet nie wszystkich pracowników, ale reprezentantów różnych działów i musimy ze sobą dojść do porozumienia, dobrego rozwiązania. Ale ja prowadzę tego typu procesy, warsztaty w firmach i powiem Ci, że to jest niezwykle wyzwalające, że ludzie, w ogóle działa to też dobrze team buildingowo, to nie jest oczywiście cel design thinking, ale bardzo często widzę, że ludzie po warsztatach czy po procesach z wykorzystaniem technik projektowania inaczej patrzą na problem, mówią wow, to ja nie wiedziałem, że z tym Grześkiem, z tą Anetą się da współpracować, tutaj nagle jakiś jest sukces, musimy do tego podejść w ten sposób w innym projekcie, więc widzę, że ma to również fajne odzwierciedlenie do zespołu, że zaczynamy po prostu ze sobą pracować inaczej, a to zawsze jest cenne. Tak z tym właśnie, że z tą odpowiedzią, a design thinking to jest też z UX-em, to mi się tak zebrało na żart. Się przypomniał taki fragment Misia Barei. Tradycja to jest przy porwaniach samolotów. Ekstradycja. Kiedy warto stosować design thinking w takim razie w ogóle w IT? Czy przy tworzeniu software'u? Poza tym, że to jest coś z UX-em, ekstradycja. Wiesz co, ja myślę, że odpowiem na to dosyć fajną podwaliną design thinking, którą w ogóle zawsze powtarzam, że to nie jest sposób rozwiązywania każdego problemu. Jest to sposób rozwiązywania trudnych problemów, takich można byłoby powiedzieć, jak to Don Norman, czyli między innymi też twórca pojęcia UX-u, powiedział, też zresztą z podwórka aplowskiego przez wiele, wiele lat, powiedział, że to nie są tylko
trudne problemy to są takie socjotechnologiczne, złożone systemy. Wcześniej pojawiło się takie pojęcie jeszcze w latach 60. tak zwane wicked problems, czyli poplątane problemy, jakbyśmy to chcieli sobie przetłumaczyć na język polski. I to jest dobra definicja, jaki typ problemów powinien być rozwiązywany z wykorzystaniem design thinking, czyli i to samo się ma oczywiście do branży IT, o którą mnie zapytałeś. Wszystkie problemy, które nie mają jednego dobrego rozwiązania, nie są łatwe do zdefiniowania na początku, czyli na przykład jeżeli my podchodzimy do fazy tworzenia nowego produktu albo wdrożenia nowego elementu do naszego produktu, do naszej usługi i zastanawiamy się, jak najlepiej powinno to być wykonane, to jest taki przykład problemu bardzo kompleksowego, ponieważ nie ma jednego dobrego rozwiązania. Jest ich nawet nieskończona liczba. Zanim nie zaczniemy ich testować, to nie dowiemy się, w którą stronę powinniśmy iść. Dlatego na przykład wszystkie techniki i procesy agile'owe tak bardzo dobrze wspierają ten proces szybkiego iterowania i działania, ponieważ szybko podejmują decyzje i testują różne koncepcje. I to jest bardzo wspólne z design thinking. To, co jest też dosyć istotne, że za każdym razem, kiedy chcemy zarówno stworzyć coś nowego, albo poprawić coś, co nie działa, wtedy design thinking może pomóc. Bo o ile ja też bardzo często wykorzystuję czy to narzędzia, czy to procesy, czy to w ogóle sposób myślenia metodyk zwinnych, to zauważyłam, że brakuje w nich tego pierwszego etapu empatyzacji. Czyli jeżeli my odkrywamy w problemie, aha, no to nie działa, ludzie tego nie chcą, reklamują to, albo nasi pracownicy tego z jakichś względów nie lubią, ten system nie działa, nasze usługi tutaj pod tym kątem akurat te jakieś widgety albo te elementy usługi kompletnie nie są atrakcyjne, to bardzo często metodyki zwinne nie mają niczego, żeby dogłębnie zbadać ten problem, tylko mamy takie podejście, dobra, to zmieńmy coś, nie? To wymyślmy coś i to zmieńmy. W przypadku design thinking czy szeroko pojętego projektowania wracamy do tej empatyzacji, czyli dobra, to wróćmy i zbadajmy tak naprawdę, co boli klienta. Bo bardzo często jak pracuję z działami IT, okazuje się, że oni 2 lata błądzili, czyli cały czas fajnie to robili, że prototypowali coś nowego, testowali, tylko cały czas okazało się, że to nie jest to. I kiedy mówię, no dobra, ale jak byście wymyślili ten koncept? Jakie wy macie dane, czy jakie macie wyniki badań i insighty konsumenckie, które potwierdzają wam, że to jest dobre rozwiązanie? No nie mamy, no nie ma na to czasu. A ja mówię, ale 2 lata macie na testowanie, no jakby to jest bez sensu, prawda? Więc czasami warto, ja jestem też wielką ambasadorką w ogóle wszelkiego rodzaju badań, mniejszej, większej skali, nie demonizowania tej części badawczej, która często dla nas mówi, o matko, wydamy dużo budżetu, to trwa wiele miesięcy, nie ma na to w ogóle czasu i przestrzeni, ale powinniśmy mieć na to czas, bo inaczej po prostu utopimy wiele i czasu, i budżetu na robienie czegoś nieefektywnego. A powiedziałaś już bardzo dużo na temat łączenia design Mhm. thinking z metodykami agile. Jak się ma design thinking do lean startup? Ja myślę, Jak to że łączyć dobrze? ja uważam, że zresztą wszystko to się łączy. Tak naprawdę, jeżeli ktoś, tak mam takie wrażenie, przychodzi i mówi, słuchaj, ja robię tylko warsztaty design thinking, nic innego tam nie wkładam, to kłamie. W sensie, to nie jest tak, że to są ukute metodyki, które wykorzystujemy tylko zero-jedynkowo. Jeżeli jesteśmy dobrym ekspertem, to trochę jest jak ze sztuką. Musimy wszystko ze sobą łączyć i wiedzieć, co kiedy wykorzystywać. Ja uważam, że jeżeli chodzi o podejście i sposób działania w linie i w ogóle metodyki zwinne, kontra, czy właściwie podejście do projektowania, to bardzo dużo elementów jest wspólnych. I kiedy pracuję z osobami, które pracują linowo albo w konkretnej metodzie i na przykład są Scrum Masterami, czy w ogóle pracują w Scrumie, to nagle odkrywamy, że wow, no to my też tak mamy, my też tak to może inaczej to nazywamy, ale działamy w dosyć podobny sposób. Ja bardzo często wykorzystuję metodyki zwinne na etapie w ogóle planowania całego projektu. Czyli wtedy, kiedy faktycznie my chcemy dobrze jeszcze zastanowić się nad wdrożeniem i nad działaniem, czyli nad stricte skupieniem się nad tymi 2 etapami, o których Ci powiedziałam wcześniej, czyli prototypowania i testowania, to wtedy faktycznie wszelkie taktyki linowego planowania, zarządzania, kontroli się nam bardzo, bardzo przydają. I wydaje mi się, że wtedy to łączenie ma największy sens, a wykorzystanie design thinking do tych etapów, gdzie lean trochę kuleje, czyli właśnie na przykład na etapie empatyzacji, eksploracji, szerokiego researchu, tego w czym design jest dobry, czyli właśnie szukania kropek, które później sobie dopiero połączymy. Okej. A jako konsultant, prawda, zewnętrzny jesteś często jesteś facylitatorem Mhm. zmian w firmach.
Jak sobie radzisz z takim jakby, nie wiem, z komunikacją, z burzeniem silosów, z polityką, która w każdej firmie, umówmy się, jest i im większa, tym bardziej, tak? E, Mhm. jakie są wyzwania, jakie są trudności, jak sobie z nimi radzisz w No, twojej pracy już konkretnie? staram sobie radzić jak najlepiej. Te wyzwania, o których wspomniałeś, tak, to są te, które się najczęściej zdarzają, ale ja zawsze szukam ich źródła, czyli trochę pomagam sobie nawet tymi moimi sposobami, nawet design thinkingowymi, czyli szukam źródła, szukam tego, co się tam kryje. Zaczynając od nawet prostych rzeczy, ja zawsze uważam, że w tej prostocie jest magia. Wiesz, jest takie ćwiczenie, które zresztą wykorzystuje się nie tylko w design thinking, ale nazywa się metodą małego dziecka i polega, albo inaczej jest nazywane metodą 5 razy why. Czyli zadajemy pytanie, dlaczego tak dużo, aż już się osoba po drugiej stronie nam się zdenerwuje wręcz. Ale o co mi chodzi? Bardzo często, kiedy na przykład rozmawiam z decydentem, zanim wejdziemy w proces zmiany albo zanim wdrożymy zmianę, no i bardzo często pojawia się opór. To jest jedno z wyzwań, tak? Nie zrobimy tego, bo. No i pojawia się często, bo my nie mamy czasu. Ale jak zaczynasz to pogłębiać, dobra, ale dlaczego teraz nie macie czasu? Bo mamy wiele innych projektów. Ale dlaczego macie wiele innych projektów? No bo mamy trudność z ich priorytetyzacją. Dlaczego macie trudność z priorytetyzacją? No bo w sumie to liderzy poszczególnych projektów nigdy się nie spotykają, bo wiesz, my tak wolimy pracować silosowo. A dlaczego? No w sumie nigdy się nie uczyliśmy pracować inaczej. No i mamy problem. I to jest problem, na którym ja mogę pracować. I ja zazwyczaj właśnie w ten sposób działam jako konsultant, czyli kiedy przychodzę do zespołu i ktoś mi mówi, taki jest problem na powierzchni, to kopię tak długo, aż dotknę, że tak powiem, gruntu albo tego, co jest tam konkretnego do naprawy. I bardzo często chodzi o kulturę organizacyjną. Bardzo często problem pojawia się, że ludzie nie chcą, nie potrafią ze sobą pracować, są ukryte, nierozwiązane spory, są motywacje, które nigdy nie zostały wypracowane, są też problemy, które pojawiają się w związku ze środowiskiem czy stylem współpracy. Dzisiaj mamy zalew przecież tego, jak praca zdalna i praca hybrydowa, która, żebyśmy mieli jasność, jestem jego wielkim zwolennikiem, ale dostrzegam, jak wiele budzi ryzyk i zagrożeń i jak długofalowo będzie miał nieciekawe wnioski dla nas, bo my jesteśmy tacy, wiesz, na etapie teraz hip, hip, hurra, wdrażamy to wszyscy, ale nie zastanawiamy się, jakie to będzie miało dla nas konsekwencje Wielkie organizacyjne. korporacje zaganiają ludzi do biur, tak? I Elon Musk zabronił pracy zdalnej w ogóle, tak? To zresztą jest, patrząc na Dolinę Krzemową, nie pierwszy i nie ostatni taki przypadek. I to jest jeszcze inny ciekawy temat, o którym też powinniśmy porozmawiać, dlaczego tak jest i dlaczego my widzimy te symptomy, prawda? No i znów, jakbyśmy się dokopali do problemów, szczerze, wydaje mi się, że znów chodzi o kulturę organizacyjną. Brak zaufania. Brak zaufania to też jest wyzwanie, które bardzo się często pojawia w mojej firmie, w mojej pracy i co ciekawe, wyobraź sobie, że o wiele częściej ludzie ufają zewnętrznym konsultantom niż sobie wzajemnie w firmie. I to jest na przykład bardzo często moje odkrycie i bardzo często to mi oczywiście pomaga, to mi sprzyja wejść do organizacji i pomóc ludziom od środka, bo gdzieś tak mamy, że ufamy ludziom, którzy patrzą na nas zewnętrznie, wydaje nam się, że może obiektywniej bardziej niż są uwikłani na przykład w nasze wewnętrzne procesy. Więc jako konsultant, tak jak zadałeś mi pytanie, żeby nie krążyć, bo mogłabym bardzo długo na to odpowiadać, Mamy staram czas, się. Wiem, ale wiesz, żeby wydobyć nie sedno, zanudzisz tutaj. staram się zawsze znaleźć źródło problemu. I bardzo często to jest kultura organizacyjna, coś niedogranego między w ogóle członkami, aktorami całego tego systemu. I to pomaga. W sensie, jak już wiadomo, który problem rozwiązujesz, czasami tak się okazuje. Powiem Ci szczerze, że pracując z klientem na tym pierwszym etapie, kiedy mówię, słuchaj kliencie, mam takie podejrzenia albo nawet mam takie dowody, bo wychodzi to w badaniach, że problem jest w tym, to klient nie chce iść ze mną tą drogą, nie chce iść z nami tą drogą. Mówi, dobra, ale my chcemy tutaj szybko działać, a nie, że musimy naprawiać jakieś, wiesz, rzeczy u fundamentów. Ale moje szczęśliwe historie są takie albo nieszczęśliwe, że ten klient zazwyczaj po 2-3 latach wraca i mówi, dobra, no miałaś rację, jakby cały czas tkwimy w jednym momencie, chcieliśmy ruszyć zbyt szybko, rakieta, że tak powiem, rozwaliła się przy wylocie, wróćmy do tych podstaw i do tych fundamentów, więc pod względem takim praca i jakby dojrzałość klienta jest niezwykle ważnym wyznacznikiem. Łatwiej jest w dużych firmach, w startupach, czy to nie ma znaczenia?
Nie ma reguły według mnie, w sensie patrząc na moje doświadczenie, bo oczywiście może jakby holistycznie popatrzeć na efektywność wdrożeń w różnych firmach, to mowa, czy to lepiej korporacje, czy to lepiej pewnie zwinniejsze małe firmy, ale znów mnie się wydaje, że przede wszystkim chodzi o kwestię kultury organizacyjnej. Jeżeli w startupie jest sprzyjająca, interdyscyplinarna, otwarta grupa na nowe style współpracy, no to wiadomo, że zadziała tam tak lepiej, ale mam też przykłady dużych firm, korporacji, które ze względu na to, że wytworzyły sobie odpowiednie komórki, zaszczepiły sobie fajny styl myślenia, albo po prostu zarekrutowały z organizacji czy z rynku osoby, które dobrze im się razem ze sobą współpracują i mają interdyscyplinarne doświadczenie, że tam wykorzystywanie design thinking czy innych metod i sposobów rozwiązywania problemów działa idealnie. Więc z moich doświadczeń to nie chodzi o typ firmy, to nie chodzi o branżę, chociaż niektóre branże szybciej adaptują się, a inne jakoś gorzej. Bo na przykład, widzisz, powiedziałam Ci o branży finansowej, która wydaje się może logiczna, że szybko przyjmuje zmiany, ale my bardzo często w procesach kreatywnych, tworzenia strategii marketingowych, biznesowych zapraszamy naszych klientów z branży budowlanej. I branża budowlana świetnie się adaptuje, bardzo dobrze tam działa właśnie trochę granie przeciwko silosowości. Nie mówię, że we wszystkich firmach, aczkolwiek mówię, że faktycznie mam tam kilka bardzo ciekawych i to skutecznych historii, na które patrzę po latach. Co byś doradziła founderowi startupu, który jest na wczesnym etapie, jeszcze może wszystko ukształtować? Jak kształtować od początku dobrze kulturę organizacyjną? To ciekawe pytanie, bo wydaje mi się, że tak jak powiedziałam, to raczej jest zawsze ewolucja, więc zawsze wychodzimy z jakiegoś punktu zerowego, na którym już mamy jakieś dane. Wiesz co, wydaje mi się i to, co mnie uczą te metody, ale mnie też uczy moja praca zawodowa, to żeby zadać sobie im więcej pytań, tym lepiej. W ogóle, żeby zacząć od pytań, nie od podpowiedzi. Uważam, że jeżeli founder będzie sobie zapisywał miliony tych pytań, a później na spokojnie on albo jego zespół, albo jego partnerzy będą szukać odpowiedzi, to będzie to najwłaściwsze. Patrząc po zespołach, z którymi współpracuję, umiejętność zadawania pytań, a nie szukania odpowiedzi najbardziej kuleje. Czyli my bardzo się skupiamy na tym, żeby znaleźć szybko odpowiedź, a jak wiemy, na przykład sztuczna inteligencja w tym jest fantastyczna, jakby nie przegonimy jej prawdopodobnie, jakby to już jest Ale nie trochę zawsze daje wyścig. dobre odpowiedzi. Pewnie, że tak. I to jest jeszcze długa droga przed tym oczywiście, żeby to doprecyzować i żeby to Szaleństwie działało ze sobą ChatGPT, w tak. symbiozie. Dokładnie, żeby to działało ze sobą w symbiozie, w sensie człowiek ze sztuczną inteligencją, przynajmniej taki jest mój punkt widzenia, ale zadawanie pytań to jest coś, nad czym my się nie skupiamy, coś, czego nas nie uczą. Ja myślę, że to też w design thinking mi się podoba, bo wiesz, to jest trochę z innej strony zabranie się do tego problemu. I wracając do tego przykładu foundera, który zaczyna, zadawanie pytań, jak najszerszej liczby pytań. Ja na przykład też bardzo mocno zajmuję się trend spottingiem, czyli szukaniem nowych trendów, w ogóle insightów konsumenckich, zastanawianiem się, gdzie w biznesie, na rynku jest jakaś luka, która jeszcze nie jest zagospodarowana. Tego się nie da inaczej stworzyć, znaleźć, podświetlić tych miejsc, jeżeli nie zadawaniem pytań. Więc tak, to tak na szybko chyba byłaby ta moja główna porada. Ostatnie chyba pytanie Mhm. związane z byciem facylitatorem zmian. Jak dobrze zarządzać zmianą, jak sprowadzać zmiany, żeby nie doprowadzać do kryzysów, albo je maksymalnie, ładnie mówiąc po polsku, maksymalnie minimalizować. Znaczy, myślę, że tak. Przede wszystkim trzeba wiedzieć, że wszystko, co robimy, wszystko, co proponujemy naszym klientom, pracownikom, sobie samym jest zmianą. Podstawowa nauka na temat, jak zarządzać zmianą, jak projektować najpierw zmianę, a później zarządzać nią, to według mnie powinna być wiedza obowiązkowa. Na każdym doszkalaniu founderów, studiach, nie wiem, jakichkolwiek konferencjach biznesowych i nie tylko. Dlaczego? Bo tego nam faktycznie gdzieś brakuje. Jest to o tyle istotne, że to szukanie tej przede wszystkim odpowiedzi powinno być też związane z naszymi wartościami. To zarządzanie procesem bardzo często rozbija się o tą kulturę organizacyjną, o której powiedziałam wcześniej, i o tym, że my nie zwracamy uwagi na to, jak ten proces powinien dobrze wyglądać. To znaczy, jak
Ja często wchodzę nawet nie na początku, ale już wydawałoby się klientowi, że na końcu Martyna czy zespole, zobaczcie, wdrożyliśmy taką zmianę i to nie działa. I dlaczego? No i okazuje się, że wiesz, jak wygląda wdrożenie zmiany? Pewnie wiesz, przychodzi menadżer albo szef i mówi, słuchajcie, mamy taką zmianę, wdrażamy ją, to jest nasz plan działania i jedziemy z tym. No i zazwyczaj to jest jeden z najgorszych scenariuszy. Ja ostatnio przygotowywuję się do takiego dosyć ciekawego speecha, że jeżeli zarządzasz zmianą, to nigdy nie zaczynaj od zmiany. I pamiętam, że kiedy powiedziałam o tym organizatorowi, to miał takie: Martyna, na pewno będziesz chciała o tym mówić, no to przecież jak mamy nie zaczynać od zmiany w procesie zarządzania zmianą, od czego? Od przygotowania gruntu, od tego, żeby się zastanowić, dokładnie to, co Ci powiedziałam, bo ja wchodząc do firmy właśnie zarządzam zmianą, którą być może będę musiała jeszcze inną zmianę wdrożyć, ale ja wiem, że ja muszę zobaczyć, jaki jest grunt, jaki jest problem, jakie są wyzwania. I bardzo często my, jako founderzy, jako liderzy zespołów, kompletnie o tym nie myślimy. Patrzymy na to ze swojej perspektywy, czyli znów gdzieś tam nam wadzi ta empatyzacja, czyli nie umiemy sobie wyobrazić, że ludzie, kiedy przechodzą przez zmiany, nawet jakby byli największymi ambasadorami naszej firmy i kochali naszą firmę, to jak jest to jakaś zmiana, która ich rusza, zmienia ich sposób postępowania, wprowadza jakąkolwiek nowinkę do tego, to oni się będą burzyć. Tak działa nasze zachowanie. Człowiek się, wbrew pozorom, ja wiem, wszyscy się chcemy rozwijać, ale człowiek się jakby naturalnie i patrząc na Człowiek jest takie... leniwy intelektualnie, z natury. Dokładnie, w sensie jeżeli coś działa, to ma działać, bo tak nam mówi ewolucja, tak? Nie mamy nagle eksperymentować i narażać się na wyginięcie. Więc my tak podchodzimy do zarządzania zmianą. Dlatego według mnie wiedza na temat tego, jak projektować i zarządzać zmianą jest niezwykle ważna. Porad tutaj jest bardzo, bardzo wiele, więc nie mogę Ci powiedzieć od jednej, bo to jest bardzo olbrzymi obszar, aczkolwiek zawsze powtarzam, najpierw przygotować grunt, najpierw jest taki fajny model, na którym ja bardzo działam chętnie i często, nazywa się ATKAR. Jest to model, który mówi trochę jak w design thinking, w sumie jakby łączyć kropki, że faktycznie sama zmiana jest pod koniec procesu, czyli sama akcja zmiany, to action jest pod koniec. Na początku mamy zbudowanie gruntu, czyli w ogóle zbudowanie świadomości, co my chcemy zmienić, dlaczego, w którym jesteśmy momencie. Następnie jest taka super ważna literka, o której zawsze zapominamy, czyli D jak desire, czyli wzbudzenie potrzeby w ludziach, żeby to oni się chcieli zmienić, a nie żeby to była zmiana, która jest im narzucona, tak? Żeby Tutaj jakiś pokazanie, co trik oni będą z podpowiesz? tego Bo to mieli. jest Proszę? super istotne. Możesz jakiś tu trik podpowiedzieć z praktyki, bo to jest, wydaje mi się, że dla naszych słuchaczy super istotne, dla founderów Jasne, na wiesz co, przykład. to jest ta złota zasada, żeby odkryć, co ta osoba z tego będzie miała, tak? Czyli praca albo 1 na 1 z największymi tak zwanymi maruderami, nie mylić z marudami, ale maruderami, czyli osobami, które gdzieś pod względem adaptowania zmian wypadają najwolniej, tak, na tej krzywie adaptowalności, ale znalezienie z konkretnym zespołem, albo jeżeli to faktycznie jest problem z jednostką, z konkretną jednostką, co to zmieni na plus w jej życiu. Ja zawsze powtarzam, że na przykład, jeżeli wiemy, że że mamy aniołów zmiany, tak zwanych, czyli tych, którzy pójdą za nami i wiemy, że będą ambasadorami, to jest świetne, ale oni nam się przydadzą, ale na początku musimy się zająć osobami, które wiemy, że będzie z nimi opór. I praca z nimi na początku, zaproszenie ich do stworzenia tej pracy jest według mnie idealne. Wyobraźmy sobie, że na przykład chcemy nagle zmienić, może nie jakąś turboważną rzecz, ale jakieś oprogramowanie u nas w firmie. Załóżmy komunikator, na którym wszyscy się posługują, są przyzwyczajeni, działamy w nim od lat. To jest niby jakaś pierdoła, ale ze względu biznesowego załóżmy, że zależy nam na jej zmianie, bo umożliwi nam jakąś automatyzację i szybsze działanie biznesowe, tak? No i załóżmy, że mamy osoby, które już wiemy, że w naszym gronie załóżmy jakieś 5-10%, no jak usłyszą o tej zmianie, to albo nam rzucą papierami na biurko, albo będą tak po prostu marudziły, że hej. I najlepiej jest w pierwszej kolejności, zanim w ogóle poinformujemy o zmianie czy chęci takiej zmiany, zaprosić te osoby do współtworzenia. Niech to one razem z nami podejmą wybór, jakie to będzie narzędzie, niech one się z nami podzielą swoimi wątpliwościami, dając im taką możliwość współdziałania i bycia wysłuchanym, dzieją się bardzo często cuda. Ja zauważam, że jak często pracuję z firmami i zespołami, to mam takie doświadczenie, że ktoś mówi, słuchaj, no ale wiesz, no jest taka grupa ludzi, którzy no już z góry się przygotuj, że będą budzili opór. Ja mówię, świetnie, to zaprośmy ich na pierwsze spotkanie. Nie no, Martyna, w ogóle najlepiej, żebyśmy tak, wiesz, tak może ich nie zapraszali na te spotkania, niech oni się na końcu o tym dowiedzą, nie? Jak już wszyscy będą przekonani. Ja mówię, to jest największy błąd, który możemy zrobić. Te osoby muszą zostać wysłuchane, bo pracując z trendami zawsze o tym wiemy, maruderzy, czyli osoby, które zwlekają z adaptacją, często mają bardzo wyczulone oko na widzenie ryzyk, którego my nie widzimy
Bardzo często founderzy, liderzy są innowatorami. Chodzi mi o to, że pod względem adaptowalności oni, rzucą się na wszystko, co jest nowe. Ja też jestem takim typem człowieka, ale mamy wielki minus. My bardzo często adaptujemy coś, co nie jest dobre dla nas, dla firmy, dla działu. My sobie nie umiemy czasami zadać pytania o ryzyka, bo ich nie Za widzimy. trudne na Maruderzy w przykład tym jest pomagają. do No, wdrożenia. może być na przykład, nie? Albo okaże się, że zwrot inwestycji jest zerowy. Energochłonne, tak? Niby fajnie będzie efekt wow, ale jeżeli chodzi o efektu pod względem działań faktycznie, nic nie będzie. Więc maruderzy nam się zawsze przydają i im szybciej ich zaprosimy do tej zmiany, tym lepiej. Więc tak, to jest jedna z moich wskazówek, które faktycznie wykorzystuję w pracy i to działa. To chyba największy takeaway wbrew pozorom, który wynoszę z tej naszej rozmowy, tak mówię zupełnie szczerze. Bardzo się cieszę. Bardzo A ważna to, a rzecz. to I działa, myślę, a to działa myślę, faktycznie że w ogóle dla wielu zgodnie z naszych widzów interdyscyplinarnością. tak będzie też to takim wielkim takeawayem. Miało być ostatnie pytanie, ale to chyba przedostatnie, bo jeszcze takie super ostatnie. No. A, jakie materiały, książki, podcasty byś poleciła na temat design thinking, zarządzania zmianą? Wiesz co, nie wiem, czy do końca polecałabym literaturę branżową 1:1 o design thinking. Uważam, że warto byłoby krążyć dookoła tego tematu, czyli czytanie różnych książek, chociażby projektantów, którzy faktycznie w jakiś sposób zmienili naszą branżę, albo nawet ich biografii jest turbo ciekawe i czasami przynoszące więcej. Wspomniany przeze mnie ostatnio Don Norman, który bardzo mocno teraz wraca do teorii i burzenia pewnych, może w ten sposób, fundamentów design thinking, wydaje w tym roku, 2023, bardzo ciekawą książkę i wydaje mi się, że ona będzie świetnym update'em, takim na nowe czasy, a może w ten sposób, jak my w ogóle powinniśmy podchodzić do wyzwań projektanckich, więc to będzie dosyć interesujące. Są świetne książki, trochę bardziej z pogranicza service design, ale This is Service Design Doing, gdzie jest na przykład pełen spis różnych narzędzi, konkretnych ćwiczeń, szablonów, które możemy wykorzystać i na różnych etapach, przy różnych wyzwaniach biznesowych stosować. Więc to na przykład są materiały, z których bardzo lubię czerpać. Są też książki po polsku dosyć fajnie adresujące na przykład kwestie badawcze, również z uwzględnieniem badań etnograficznych, czyli tych internetowych, czyli na przykład Service Design po polsku. Jeżeli chodzi o blogi, jest ich zatrzęsienie i wydaje mi się, że każdy musi znaleźć to, które to źródła są na niego bardziej interesujące pod kątem branży, w której działa. Ja zawsze zwracam uwagę najbardziej na case studies, uważam, że one są najcenniejsze. I można wyjść od dużych przykładów, czyli wejść od firmy IDEO i całej jej platformy i narzędziownika, ale zjechać na przykład do mniejszych czy bardziej specjalistycznych firm, które się dzielą treściami. Tutaj na przykład polecam też firmę konsultingową Board of Innovation, która ma bardzo dużo ciekawej literatury, artykułów i szablonów, które można ściągać i można na nich działać. Więc pewnie tego jest o wiele, wiele więcej. Możemy później się podzielić jeszcze prasówką, jak sobie poprzypominam różne linki, ale ważne jest to, żeby wiedzieć, czego szukamy, czyli ja znów to podkreślam, nie ma co w ten temat po prostu wejść i eksplorować Google'a, bo jest zatrzęsienie materiałów na ten temat, ale bardziej zadać sobie pytanie. Ostatnio, to jest moja ostatnia refleksja, obiecuję Ci, znalazłam na LinkedInie bardzo ciekawy sposób. Ktoś nawet powiedział, że jest to jakiegoś noblisty sposób, ale moja pamięć jest wybiórcza, nie zapamiętałam jakiego noblisty, że jak on się uczył, że najpierw, jeżeli się chciał nauczyć nowego tematu, czyli tak jak na przykład byśmy mówili o zarządzaniu procesem czy design thinking, wziął białą kartkę, napisał wszystko, co wie na ten temat, albo wydaje mu się, że wie, czyli wyrzucenie wszystkiego z głowy, a następnie próba pogłębiania tego albo obalania hipotez. I wydaje mi się, że w ten sposób takie zadanie sobie pytań, czy spojrzenie, co ja wiem i co chciałabym rozwinąć, chyba jest najlepszym punktem startowym. Masz jakąś jedną ulubioną książkę biznesową, taką popularną? W ogóle biznesową, nie tylko z service designu. Tak. Zaciekawiłeś mnie, ale ona nie jest biznesowa bardziej, ale Okej, bardzo czyli w ogóle lubię do inspirująca odkrywania. książka Tak, dla ale naszych widzów. wykorzystuję ją dla biznesu, więc może to o to chodzi. Jest to stara książka, jeszcze z lat 60., 70. Mumforda, Mit maszyny się nazywa. Ostatnio doczekała się bardzo fajnego wydania przez PWN na nowo. Olbrzymia książka dwutomowa, ale mówi na temat tego, jak no właśnie, mit maszyny, ale wychodząc aż do czasów jeszcze Egiptu, jak to tam działało pod względem maszyny ludzkiej, jak to działa do dzisiaj pod kątem manipulacji nad i roli człowieka w systemie. Mi to bardzo, bardzo sprzyja, kiedy dzisiaj czytam i interesuję się technologiami. Polecam. Okej, super. Martyna, bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Była Również. dla mnie bardzo inspirująca. Myślę, że na naszych widzów również.
A mam nadzieję, że to nie jest nasza ostatnia rozmowa. Chętnie bym porozmawiał jeszcze na temat service design w części drugiej, gdyby to było możliwe. I co? Pozdrawiam Cię i życzę miłego dnia. Dziękuję i do usłyszenia. Bardzo dziękuję Ci za wysłuchanie naszej rozmowy. Jeśli podoba Ci się ten odcinek, koniecznie zasubskrybuj Sherpa Search on Tech na platformie, na której go słuchasz. Sherpa Search on Tech jest produkcją Sherpa Search, firmy Executive Search specjalizującej się w branży technologicznej. Pomagamy zatrudnić właściwych ludzi na stanowiska eksperckie i menedżerskie oraz doradzamy, jak budować i rozwijać stabilne i efektywne zespoły IT. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zapraszamy do wysłania e-maila na adres maciejszczerba@sherpasearch.tech lub kontaktu przez naszą stronę internetową www.sherpasearch.tech. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.